Masz, bierz. Ой, мамо. Ну, сąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Bierz. Cześć, moi drodzy, pozwólcie, że dzisiaj zrobię materiał o kontrowersjach na protestach rolników. I żeby tutaj nie było, że jestem całkowicie przeciw tym protestom, nie. Każdy ma prawo, a wręcz obowiązek walczyć o swoje. I ja serio życzę rolnikom jak najwyższej rentowności w swojej pracy, wypasionych domów i mnóstwo pieniędzy za swoją pracę, bo ciężko pracują. Wykonują ciężką i potrzebną tą robotę, żywią nas. Ale drodzy rolnicy, wkurwienie swoich klientów blokadami dróg i te wasze wąchanie się z tą solidarnością zomowca oraz walenie w Unię Europejską, która wyciągnęła was z tej trójpolówki, to nie jest, tak mi się wydaje, najlepsza droga. Tak naprawdę macie w końcu rząd, z którym da się dogadać bez pałki i darcia ryja, bez gazu. I tutaj proponuję, wykorzystajcie to i nie dajcie się wmanewrować w burdy, bo tak naprawdę nic to wam nie da. Strajk jako taki powinien być ostatecznym działaniem w przypadku niespełnienia określonych warunków przez stronę rządową. I tutaj pytanie, czy zatem taką właściwie mamy sytuację. Niestety brak jest na ten temat dokładnych informacji, czy były prowadzone rozmowy między rolnikami a stroną rządową i kiedy to nastąpiło, z jakim skutkiem, czy wypracowano i czy jakie ustalenia, warunki zadowalające obie strony. Czy strona rządowa obiecała coś, co rolnikom i nie spełniła tych swoich obietnic? Jeśli tak było, to dlaczego nie poinformowano precyzyjnie o tym resztę społeczeństwa, wyjaśniając Polakom, dlaczego musiało dojść do tych strajków? Dlaczego do strajku doszło dopiero teraz, to jest 2 miesiące od wyboru nowego rządu, a nie 2 miesiące przed wyborami i 2 miesiące przed wyborami samorządowymi? Dlaczego nie wcześniej, na przykład 2 lata temu, gdy to wszystko się zaczęło? Czy to przypadek, czy zaplanowane precyzyjne działanie? To jest chyba dobre pytanie. Jakie cele przyświecają strajkującym i czego oczekują? Tego też, że nie powiedziano na forum ogólnym. Nie dowiedzieliśmy się tego ani ze strony rządowej, ani ze strony rolniczej. I tutaj obawiam się, że takie blokowanie dróg jedynie frustruje niczemu niewinnych mieszkańców i użytkowników dróg, co doprowadzi do tak naprawdę chyba niepotrzebnych animozji między wsią a miastem. I komu to jest potrzebne? Komu na tym zależy? Widzę nieraz, czy nawet często hasła "solidarujmy się z rolnikami". No okej, ale w jakiej sprawie? Niestety pytań jest więcej niż odpowiedzi. Praktycznie odpowiedzi jest brak. Przynajmniej ja ich nie widzę. Dzień dobry, panie Kołodziejczak. Ja tutaj zgłaszam się do pana oczywiście. Walczyłem 2 lata temu lub 3 w Warszawie o pana postulaty. Dlaczego, skurwysynie, nie jesteś tutaj z nami? Niech walczysz! Mówiłeś, Polska najważniejsza. Jedzenie najważniejsze jest dobrej jakości. Dlaczego nie jesteś, kurwa, z nami? Kołodziejczak, obudź się! Ty sprzedajny skurwysynie! Dobrze. Teraz wyobrażacie sobie, jaka by była nagonka w pisowskiej telewizji czy przez pisowskich klakierów, gdyby któryś z protestujących za czasów PiS-u powiedział skurwysynu do któregoś pisowskich ministrów? Ale spokojnie, to jest tylko mały przykład. Ja wam pokażę właśnie, bo mi chodzi o te kontrowersje i dziwne przypadki na tych protestach PiS-u, rolników, chociaż może i PiS-u. Jeśli chodzi o samych pisowców, pisowcy wykorzystujący
Protest rolników do ataku na nowy rząd to już jest szczyt, delikatnie rzecz biorąc, skurwysyństwa. I sorry za moje wulgaryzmy, ale kurwa 8 lat dymali rolników, zniszczyli hodowlę trzody chlewnej, sadownictwo, mieli w dupie apele PSL i innych organizacji o kontrolę na granicy. Minister pisowski kazał trzymać zboże, gdy trzeba było je sprzedawać. Listy firm sprowadzających nielegalne zboże z Ukrainy mimo obietnic też nie ujawnili, bo byli na niej właśnie pisowscy kumple, rodzinka i tak dalej. A w Unii Europejskiej to już jest klasyka. Morawiecki podpisywał wszystko, co związane z Zielonym Ładem. Wręcz komisarz Wojciechowski, który miał bronić polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej, siedział cicho i ciągnął sobie hajs. W dupie mieli i mają polskich rolników tak naprawdę. Sam Androwski wyjawił, że Kaczyński nazwał rolników głupimi i pazernymi i stwierdził, że da im się trochę kasy, to się zamkną. Obiecali rolnikom cuda na kiju, tak naprawdę gówno zrobili, a teraz zrzucają wszystko na obecny rząd, który realnie jest u władzy od jakichś 2 miesięcy. I powiem tak, jeśli polscy rolnicy tak łatwo dają się nabrać na ten spin propagandowy PiS-u, to udowadniają tylko to, że Kaczyński miał rację. Powiem wam tak, to co dla mnie jest dość mocno kontrowersyjne, wzbudzanie niepokojów społecznych w sąsiednim kraju, blokowanie infrastruktury drogowej w Polsce, uprzykrzanie pozostałym Polakom życia i uniemożliwienie im dotarcia do pracy, szkoły, lekarza, domu, szpitala. Wydawałoby się jak dotąd, że jest to tylko i wyłącznie na rękę Putinowi. Wydawało się, bo od 2-3 dni ci protestujący rozwiali, jak mi się wydaje, wszelkie złudzenia. I co ja chcę przez to powiedzieć? Można by było pomyśleć, że wśród rolników mamy sowieckie załogi opłacane kopiejkami. Ciekaw jestem, skąd ten biedny rolnik miał pieniądze na ten ciągnik. Z USA chyba nie. Pewnie z pomocy dla rolników z Unii też chyba nie. Tutaj powinno się nagłośnić tego idioty imię i nazwisko. Miejscowość, informacje, czym się trudni, bo na pewno nie kukurydzą czy rzepakiem. Jego sąsiedzi i ewentualni klienci powinni też wiedzieć, czym się trudni poza jeżdżeniem po polu. Facetowi zamarzyło się nawoływanie Putina, by dokonał agresji na Polskę, na polski rząd i na Unię. Nie wiem, czy może być większy idiota. Zresztą może ten rolnik też by się odrobinę dokształcił, bo ten miłośnik Putina i porządków Putina, nie wiem, czy wie, jakie porządki Putin u siebie w Rosji zrobił z rolnikami. Otóż Putin u siebie w Rosji za strajki rolników, rolnik idzie do paki. Rolnik tam nie ma nic do gadania, tam są oligarchowie, na których taki rolnik jak on zapierdala od rana do nocy. Czy tego chce ten rolnik w Polsce i w Unii? Czy tak bardzo mu się marzy, by Putin wkroczył do Polski i zrobił, jak to napisał na swoim transparencie, porządek z Ukrainą, Brukselą i polskim rządem?
tak nawołuje, mu się bardzo ta flaga komunistyczna podoba, tak mu tęskno za komunizmem, za trzymaniem krótko za ryj, o to mu chodzi. Coś takiego, niech się potem nie dziwi, że Polacy się zniechęcają do protestów rolników, bo to, co on odpierdolił, no nie zachęca do popierania tych strajków rolników. I ktoś pewnie powie, no okej, to był jeden rolnik, nie można wszystkich rolników porównywać. Nie, oczywiście nie można. Tylko wszyscy ci rolnicy, którzy pozwolili mu ten transparent wywiesić, jechać z tym transparentem, akceptowali jego zdanie, akceptowali jego podejście i są tak samo odpowiedzialni za to, jak ten rolnik, który ten transparent wywiesił. Bo zezwolili mu na propagowanie komunizmu i ingerencji Putina w rząd polski. Tak czy inaczej, mężczyzna, który wywiesił ten transparent nawołujący do wojny i flagę Związku Radzieckiego, został zatrzymany przez policję i bardzo dobrze. Funkcjonariusze i prokuratura prowadzą wobec niego czynności. Jak powiedział Marcin Krewiński, szef MSWiA, nie będzie zgody na takie przestępcze działania. Rolnikowi grożą zarzuty z artykułu 256 kodeksu karnego za sowiecką flagę i artykuł 117 kodeksu karnego za nawoływanie i pochwalanie putinowskiej wojny napastniczej. I tutaj dla wszystkich tych, którzy zaraz powiedzą, że teraz za tego złego PO nie ma wolności słowa, więc informuję, że już od bardzo wielu lat w Polsce obowiązuje zakaz propagowania faszyzmu i komunizmu. I to nie ma nic wspólnego z wolnością. Przy Putinie, Rosji i tak dalej. Chciałbym Wam przedstawić kryształa z Konfederacji. Moi kochani, poznajcie Piotra Panasiuka, zwykłego, pokojowego rolnika protestującego na polsko-ukraińskiej granicy. Tak, oczywiście całkowicie przypadkowo Pasiniuk jest zarejestrowany na rosyjskim portalu społecznościowym Kontakte i figuruje w bazie Packmaker jako agent rosyjskich służb specjalnych. No taki mały przypadeczek. W mediach społecznościowych Pasiniuk lubi publikować rosyjskie narracje propagandowe i nawoływać do zaprzestania wszelkiego wspierania Ukrainy. Dlaczego? No już chyba się możecie teraz domyśleć. Jak polscy rolnicy mają takich rolników, to się nie dziwmy, moi kochani, że też są i też takie transparenty i flagi komunistycznej Rosji. Podobno Konfederacja jest taka propolska, patriotyczna. No tutaj się głębiej przyjrzeć, to jest dość kontrowersyjne. Ale wróćmy, moi drodzy, do rolników. Dlaczego rolnicy nie protestowali, jak PiS otworzył granicę z Ukrainą, a Wojciechowski zgodził się w Brukseli, nawet promował ten cały Zielony Ład? Gdzie wtedy byli rolnicy? No jak gdzie? No na PiS głosowali. Teraz oni będą blokować drogi, palić nam pod oknami opony i opowiadać, jacy to są biedni i pokrzywdzeni.
I tak jak wam mówiłem, wiele potrafię zrozumieć protesty i niektóre z ich postulatów, ale blokowanie karetki czy wozu straży pożarnej, która jedzie do wypadku, to jednak jest zachowanie obrzydliwe, karalne, po prostu zwykłe skurwysyństwo. Tak nie buduje się poparcia dla protestu. Tutaj chciałbym wam wrzucić filmik, gdzie pani w kadrze podczas tego filmiku mówi, że przecież informowali, które drogi są zablokowane. No kurwa mać, że oni poinformowali tydzień wcześniej, że jakaś droga jest zablokowana, to ty nie masz prawa dostać udaru, wylewu, czy jakiś, nie wiem, ulec wypadkowi, bo oni kurwa poinformowali. Oni poinformowali i chuj, i albo zdychaj, albo niech karetka kluczy innymi drogami, bo oni kurwa poinformowali. No ja pierdolę, takiego czegoś, no jak żyję nie słyszałem. Czyli człowiek może umierać, co tam. Ważne, by ich postulaty były spełnione i oni są najważniejsi na drodze. Zresztą posłuchajcie, zaraz do tego wrócę, bo to jest naprawdę, teraz się tam tłumaczą, wybielają, że oni skierowali na inną drogę karetkę. Ja pierdolę, karetka jedzie na sygnale. Zabierasz ten ciągnik, spierdalasz jak najszybciej, żeby karetka mogła swobodnie przejechać, a nie kierujesz ją na inną drogę. No ludzie, jak tak można? Bo oni kurwa poinformowali tydzień wcześniej. A karetka chciała sobie przejechać. Zresztą posłuchajcie tej kobiety, no to się w pale nie mieści, że coś takiego jeszcze można w ogóle przez otwór gębowy wywalić publicznie. Ja wam powiem, że no mózg mi rozwaliło, jak tego słuchałem. Posłuchajcie. Mamy sytuację taką, że jest karetka pogotowia. Informacja o blokadzie dróg w mieście, które są wyłączone, tu już rolnicy pokazali, gdzie ma jechać, które są wyłączone jest w komunikatach przecież, zwłaszcza, że to nie będzie trwało tak jak mówiłam, jeden dzień ani kilka godzin, tylko to jest długotrwały protest. Wstępnie na tydzień czasu, oficjalnie zarejestrowane, oficjalnie wyłączone drogi przez policję, komunikaty policji, miasta, mediów, a mimo to tutaj karetka pogotowia chciała przejechać. Tutaj widzę, że kierowca poszedł, ale oni już chyba pojechali inną drogą. Teraz rolnicy mówią, że to był jeden przypadek i to tylko kilka sekund i tak dalej. Gówno prawda. Koszalin to nie jedyny przypadek. Kolejny był pod Gorzowem. Też pływają o takich incydentach z innych miejsc. I zresztą wam za chwilę pokażę też kolejny filmik, gdzie karetka utknęła w korku zorganizowanym przez rolników. Też jechała na sygnale. I to nie jest kurwa jedyny przypadek. Jedyny przypadek takiego, no można powiedzieć, skurwysyństwa, żeby blokować przejazd karetką pogotowia. No to już naprawdę, nie wiem, zero empatii, zero czegokolwiek. Jeden z ratowników medycznych skwitował to no, jednym zdaniem. Powiedział: potępiamy takie zachowanie zdecydowanie. Czy ci rolnicy dostali zaćmy? Rolnicy twierdzą, że ten hejt to skandal. Nie kurwa, skandalem jest to, że utrudniacie przejazd karetkom czy straży pożarnej. I to jest prawdziwy skandal. Skandalem jest to,
że dla własnych interesów narażacie zdrowie i życie innych ludzi. Być może tutaj przeginam, ale dla mnie karetka, która musi przejechać jakimś tam objazdem, bo wy kurwa zgłosiliście protest, no ja pierdolę, jak to można nazwać, ale przejdźmy do kolejnej sprawy. Może inaczej, wrzucę wam jeszcze jeden właśnie przykład, właśnie karetki, która na sygnale utknęła właśnie, jak wspomniałem, w korku. No, niestety żyjemy w takich czasach, że teraz wszystko można nagrać i słowo przeciw obrazowi, no, wy to sami ocencie. Inny właśnie przykład, protest rolników pod Bydgoszczą. Straż pożarna nie mogła dojechać do wypadku przez blokadę. 3 zastępy straży pożarnej nie mogły zjechać z powodu ciągnika stojącego na węźle. W środku oczywiście nikogo nie było, bo pewnie poszedł sobie coś ciepłego zjeść. Straż pożarna, która śpieszyła się do zderzenia 2 samochodów w Lipinkach pod Bydgoszczą, została zatrzymana przez blokujący drogę ciągnik. W środku tam nikogo nie było. W wyniku, nie wiem, braku organizacji mogło tak naprawdę dojść do tragedii. Zwracali się strażacy z OSP Białe Błota do protestujących, do wypadku 2 samochodów osobowych w Lipinkach przy ulicy Różanej doszło około 17. Z pomocą ruszyły 3 jednostki straży pożarnej, 2 z Bydgoszczy i 1 OSP w Białych Błotach. Ratownicy próbowali dostać się do wypadku przez blokowany przez protestujących rolników węzeł drogowy w Białych Błotach. Dokładnie w Murowańcu, z którego do Lipinek wiodła najkrótsza droga, co jest chyba oczywiste, że ratownicy straż jedzie najkrótszą, najszybszą drogą. No ale niestety nie dało się, bo przejazd był blokowany, oflagowany ciągnik z przyczepą. Nie dało się przejechać, w pojeździe nikogo nie było. No, taka sytuacja zbulwersowała strażaków, że postanowili wystosować apel do biorących udział w blokadach. Jak napisali: drodzy protestujący, w wyniku waszego braku organizacji mogło dojść do tragedii. Służby ratunkowe w naszym węźle powinny mieć wolny przejazd. W wyniku blokady 2 samochody straży pożarnej nie mogły dostać się najkrótszą drogą do poszkodowanych. Mało tego, w ciągniku, który zastawił bardzo ważny zjazd na pobliskie miejscowości, nikogo nie było. Wiemy, że walczycie o przyszłość, ale życie ludzkie jest najważniejsze. No widocznie nie dla tych rolników. Nie można pozwolić na to, żeby protest prowadził do sytuacji, w której czyjeś życie lub zdrowie może ucierpieć. No ale rolnicy chyba zapomnieli. I jeszcze tutaj wypowiedź chciałbym też wrzucić jednej pani tutaj z sąsiedniego Pruszcza koło Gdańska. To jest pielęgniarka onkologiczna. Onkologia, wiecie co to jest, nie muszę mówić, to są ludzie naprawdę cierpiący, naprawdę chorzy. W tym przypadku szanowni rolnicy też mieli tłumaczenia, prośby tej pielęgniarki głęboko w dupie. Zresztą posłuchajcie. Witajcie kochani, no popatrzcie, byłam u pacjenta w pobliżu starostwa powiatowego w Pruszczu. Dostałam wezwanie i nie mogę wyjechać.
Panowie nie są w stanie mi powiedzieć, ile to potrwa, a mam wezwanie do cierpiącej pacjentki. Ja powiem tak, dla mnie to jest, drodzy panowie rolnicy, dla mnie to jest moi pacjenci nie są winni tego, że wy nie pojechaliście pod Ministerstwo Zdrowia i nie protestowaliście wtedy, kiedy to Morawiecki podpisywał. I to nie pamiętam też, jak tworzyłam hospicjum domowe na wsi, bo wasze rodziny, drodzy rolnicy, między innymi, nie mieli opieki i nie zauważyłam, żeby jakiś piękny samochód, traktor protestował wtedy ze mną ramię w ramię pod NFZ-em. I żeby było jasne, odchodzenia od łóżek pacjentów też nie wolno robić, jak pielęgniarki strajkują. To, co się dzisiaj wydarzyło w Pruszczu, to, co się wydarza w całej Polsce, dla mnie nie jest cywilizowane. Jest przemocą wobec zwykłych ludzi. Tyle mam, kochani, do powiedzenia. Nie wiem, kiedy stąd wyjadę. Przed chwilą jakaś pani podeszła, powiedziała, że mnie przepuszczą. Nikt mnie nie przepuszcza, stoję dalej. A pani, która prosiła mnie o wizytę celem podania silnych środków przeciwbólowych, cierpi. Katarzyna Kołduńska, pielęgniarka paliatywna, prezeska Fundacji Dom Hospicyjny w Pruszczu Gdańskim, która dzisiaj nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków. Także moi drodzy, te przykłady pozostawię waszej ocenie, bo brak chyba cenzuralnych słów, by to jakoś ładnie ubrać w słowa. Dla mnie są rzeczy, które są świętością nawet dla najbardziej pilnych, potrzebnych, nie wiem, spraw codziennych. Jest to życie ludzkie, zdrowie ludzkie. I tutaj to chyba, jak mi się wydaje, nie podlega dyskusji, ale być może rolnicy mają inne zdanie i powiem wam, że nie mówię tego wszystkiego po złości czy coś w tym rodzaju, tylko chcę pokazać też drugą stronę tych protestów. I teraz takie, powiedzmy trochę dłuższe zakończenie, taką dłuższą puentę. Wiem, że ten filmik wyjdzie dłuższy, dlatego poświęcam ten czas tylko właśnie tym sprawom, bo to jest coś, co mnie osobiście wkurza, oburza. Jak dla mnie rolnicy przed wyborami nie protestowali, bo nie chcieli robić krzywdy PiS. Nie ma tu żadnej tajemnicy, że 67% z nich w ostatnich wyborach głosowało właśnie na PiS i wtedy, gdyby obecny rząd w trybie natychmiastowym rozwiązał wszystkie ich problemy, to podejrzewam, że oni nadal by głosowali na PiS. To już jest ich taka, nie obrażając nikogo, chłopska mentalność. Drodzy rolnicy, głosowaliście na oszustów, złodziei, a teraz macie pretensje do Tuska, do obecnego rządu, że zostaliście oszukani przez waszych pisowskich wybrańców. Większość z was nigdy nie wspierała demokracji czy kobiet broniących swoich żywotnych spraw. Teraz swoimi wypasionymi ciągnikami nie utrudniajcie życia ludziom, a zacznijcie utrudniać życie politykom. Jedźcie na Nowogrodzką, tam jest największy gnój, który sami stworzyliście, który sami wybraliście. I powiem wam, że jak dla mnie to zaczyna być powoli już wkurwiające, bo przez 8 lat lizali dupę Kaczorowi, teraz wykrzykują i wkurwiają zwykłych Polaków. Ciągle słyszę, że gdyby nie oni, to my byśmy zdechli z głodu.
Tak naprawdę to jest gówno prawda, bo to oni by zdechli z głodu, bo nie mieliby komu sprzedawać tych swoich plonów. Tak działa rynek niestety. I może też wypada tutaj przypomnieć szanownym rolnikom, kto rządził przez ostatnie 8 lat? PiS. Kto zgodził się na sprzedaż ukraińskiego zboża w Polsce od 2020 roku? PiS. Kto zarobił miliony na sprzedaży tego zboża? PiS i ludzie powiązani z tą partią i zaraz do tego też przejdę. Kto jest przedstawicielem rolników w Unii Europejskiej? Członek PiS-u. W tym czasie rolnicy siedzieli cicho, nie protestowali. W ostatnich wyborach w 2023 roku prawie 70% rolników głosowało na PiS. No i chyba tyle w tym temacie, więc nie wyżywajcie się, nie utrudniajcie życia zwykłym Polakom, tylko jedźcie na Nowogrodzką, jak powiedziałem, tam jest wasze miejsce, tam są wasze prawdziwe problemy. I co ciekawe, zwróćcie uwagę, że zboże i inne płody rolne ze wschodu rolnikom bardzo przeszkadzają. Ale nawozy ze wschodu już nie przeszkadzają, a wręcz cieszą, są o wiele tańsze niż produkowane na terenie Unii Europejskiej. Rolnicy blokujące przejazd karetce pogotowia, tłumacząc się, że była informacja, że będą zablokowane drogi. Ale jakoś nie tłumaczą, ja bynajmniej nie słyszałem, czemu tak chętnie kupują rosyjski i ukraiński nawóz, a nie nasz rodzimy czy z Unii Europejskiej. Mało tego. Tak jak powiedziałem, rolnicy bardzo się buntują, że z Unii Europejskiej mamy płody rolne. Ale słowem nie wspominają, że sami na teren Unii Europejskiej eksportują swoje płody rolne i to im już nie przeszkadza. Przeszkadza im i tutaj może za chwilę. Przeszkadzają im, nie wiem, to co ukraińskie, ale zatrudniać Ukraińców, bo tańsi, to już im nie przeszkadza. No tutaj trąca trochę taką hipokryzją. Zresztą posłuchajcie wypowiedzi jednego z internautów, który tutaj w piękny sposób ich podsumował. Chciałbym się tutaj odnieść do strajku rolników. Od razu mówię, że nie mam nic do rolników, nie mam nic do strajku, mają takie prawo, mogą strajkować. Tylko wkurwia mnie to, bo jak zalała fala Ukraińców Polskę jakiś czas temu, nawet jeszcze przed ich wojną i budowlańcom psuli rynek, to każdy miał to w dupie. My nie wychodziliśmy na ulicę, nie blokowaliśmy rolnikom dojazdu do pola, żeby mogli uprawiać swoją ziemię i nie wiem, robić to, co tam robią na co dzień. A wręcz przeciwnie, jak się pojechało do rolnika, ile za metr płytek? No 130. Panie, 130? Ja mu chłopaka z Ukrainy, on po 60 kładzie. Nie będzie tam mieli roboty, jak będzie ta takie ceny dawać. Kurwa, no nie można pchać tylko w jedną stronę. Jak chciałeś coś zrobić, to za 60 zł Ukraińc był dobry, tak? A ja, polski pracownik, nie mogłem tego wykonać, bo za drogo. A teraz jak zboże zalewa Polskę, a ty nie możesz sprzedać swojego, to wyjeżdżasz i blokujesz, kurwa, drogi każdemu. No trochę zastanowienia się i musi być jedność, a nie tylko w jedną stronę pchać. Powiem wam tak, rolnicy uważają, że winni Ukraińcy, którzy mają zboże takie, jakie mają, i tutaj pytanie, czy może jednak winni są Polacy, którzy je od tych Ukraińców kupują i produkują z tego zboża żywność. I tutaj nasuwa się samo pytanie, czemu nie ma strajków i blokad przed tymi polskimi zakładami, którzy kupują te polskie zboże. Tutaj macie fragment listy, jaka firma za ile kupiła ukraińskie zboże. Czemu rolnicy blokują ukraińską granicę, a nie blokują tych zakładów, którzy to ukraińskie zboże czy te płody rolne kupują na polski rynek i robią z tego żywność? To jest chyba dobre pytanie. I tutaj też następne pytanie. Czy, nie wiem, Ukrainiec z pistoletem przy głowie kazał kupować te zboże tym firmom?
te firmy miały wybór, mogły kupić od was te zboże. Nie kupiły, wolały te ukraińskie, więc może pora pomyśleć o tym, by zacząć blokować dojazdy, drogi tym firmom, a nie utrudniać życie zwykłym Polakom. A może nasi szanowni rolnicy po prostu nie chcą utrudniać życia swoim wybrańcom czy znajomym rodzinom swoich wybrańców. Bo tak jak umoczony PiS jest w import tego całego zboża, nazwijmy to w cudzysłowiu, to chyba żadna inna partia tak nie jest. I tego rolnicy nie widzą. Tych firm, chociaż pewnie doskonale wiedzą, bo lista jest publiczna, doskonale wiedzą, kto importuje i przetwarza te zboża ukraińskie, jakoś rolnicy dziwnym trafem nie ruszają. Ciekawe czemu. Widziałem takie hasło, transparent u rolników: głód poczujesz, rolnika uszanujesz. No więc tak, moi drodzy rolnicy, po tym, co robicie Polakom i Polsce dla PiS, nie uszanuję, wręcz przeciwnie. Będę was piętnował i będę nagłaśniał to wszystko. A głodu nie poczuję, bo rolnicy z innych krajów i inne sklepy bardzo się ucieszą z importu z zachodu warzyw i tak dalej. Także tak jak wy eksportujecie na zachód, tak zachód eksportuje do nas. Nie jesteście już wyjątkowi. A wy sobie jedźcie sami to, co produkujecie. Trzeba było 8 lat walczyć o swoje, a teraz za namową tej solidarności pisowskiej jesteście niby bardzo oburzeni. To może tak, oddajcie dotację z Unii Europejskiej, przecież wy nią gardzicie. Po co wy bierzecie te pieniądze? Bo dają? Nie wiem, kim trzeba być, co mieć w głowie, żeby tak osłabiać kraj, mając wojnę i Putina obok. Brak mi tak naprawdę cenzuralnych słów, żeby powiedzieć, co tak naprawdę o tym wszystkim sądzę. Gdzie byliście, jak miasta walczyły o swoje? Mieliście to w dupie. Gdzie byliście, jak były kobiety pałowane, gazowane, wywożone do komisariatów czy za miasto? Mieliście to w dupie. Gdzie byliście, jak miliony Polaków w całym kraju walczyło o swoje prawa? Mieliście to w dupie. Polacy sobie poradzili, pogonili ten wasz ulubiony PiS. Wypalcie sobie te opony pod swoimi oknami, a nie pod moimi. Swoją drogą, za czasów PiS się baliście, bo by was tłukli, gazowali dokładnie tak samo jak kobiety. Ale wtedy nosa nie wyściebialiście, jakieś pojedyncze małe proteściki były. Morawiecki, jak zobaczył rolnika, to spierdalał szybciej niż to było przewidziane. I moi drodzy rolnicy, karma to jest wyjątkowa suka i wcześniej czy później do was wróci. I tak na koniec, już bo się rozgadałem, kilka suchych faktów. Ja wam, moi drodzy rolnicy, proponuję inne hasło. Może takie hasło: zamiast KRUS płacę ZUS. Co wy na to? Trudno jest tak naprawdę pojąć, a i być może nie wszyscy też wiedzą, ale przedsiębiorca w mieście za cały rok płaci prawie 20 000 ZUS-u. Rolnik 1500. Trudno pojąć, dlaczego maleńka firemka, jakaś jednoosobowa, czy która ma dochody 50-krotnie mniejsze od tego rolnika,
co miesiąc jest obciążona pełnymi składkami około 2000 zł, a rolnicy i jego rodzina korzystają z ubezpieczeń praktycznie za darmo. 203 zł. Jaką wartość miesięcznej składki należy płacić do KRUS? Składka KRUS, którą odprowadza się raz na kwartał, składa się z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego. Na kwartał to jest 60 zł. Podstawowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe 143 zł. Dodatkowej składki z tytułu ubezpieczenia emerytalno-rentowego to część obejmuje rolniku, którym przypada powyżej 50 hektarów użytków rolnych, a jej wielkość zależna jest od wielkości gospodarstwa rolnego. W związku z tym wartość składki kwartalnej, nie miesięcznej, kwartalnej, w przypadku ubezpieczenia podstawowego za jednego ubezpieczonego wynosi 609 zł. 609 zł na kwartał. Mały przedsiębiorca, który ma skromne dochody, musi miesięcznie płacić 2000 i wy kurwa jeszcze narzekacie, że wy walczycie o przetrwanie? Nie jesteście takim pępkiem świata. Polskie rolnictwo wytwarza tylko 2,5% PKB. Właśnie ci, którzy są w miastach, o tym się nie mówi, wytwarza całą resztę. Badacze często podkreślają, że słabościami polskiego sektora rolnego są nadmierne zatrudnienia w rolnictwie i nieefektywna struktura agrarna. Tymi głupimi hasłami szantażujecie cały kraj. Na 1 300 000 gospodarstw rolnych w Polsce jest tylko 400 000 dochodowych, czyli 900 000 rolników chce, żeby Polacy utrzymywali ich drogie traktory. Tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze kilka słów do tego eksportu do Ukrainy. Eksport do Ukrainy to jest 50 miliardów złotych. Import z Ukrainy jest 20 miliardów złotych. Czyli co wy blokujecie? Blokujecie 30 miliardów więcej eksportu z Polski. Zamknięcie granicy to strata dla Polski jest 30 miliardów, ale wy to macie w dupie. Zamknięcie granicy to uderzenie też w polskie rolnictwo, czyli strzelacie sobie w kolano. Polski przemysł rolno-spożywczy eksportujący na Ukrainę. Rząd PiS miał cały rok, żeby negocjować z Ukrainą porozumienie dwustronne. Tak jak zrobiła to Rumunia. Rumunia się potrafiła dogadać, pisowcy nie, nic nie zrobili. Mało tego, blokujecie ukraińską granicę, a z Rosji jest importowane zboże, nie pamiętam w ilu tam milionach ton, które między innymi jest skradzione Ukraińcom podczas wojny. I to was jakoś nie rusza. Kolejna sprawa. Wyczytałem, że dofinansowanie unijne na zakup maszyn rolniczych wynosi od 50 nawet do 100%. I tutaj, moi drodzy widzowie, ręka w górę, kto dostał podobne dofinansowanie na zakup samochodu czy innych narzędzi, którymi pracuje. Jeśli macie takiego, to znacie kogoś takiego, to powiedzcie. I jeszcze raz tutaj powiem, rolnicy inspirowani przez pisowską rolniczą Solidarność jakoś nie protestowali, gdy Morawiecki, Androwski, Wojciechowski wprowadzali Zielony Ład. Dzisiaj zamiast organizować panel rozmów z rządem, który chce znaleźć rozwiązanie problemu, to podkręca te uliczne chucpy, palą opony, drą japy. Powiem tak, sympatyków to im z pewnością nie przysporzy. A władzy
a wyłazi z nich po prostu takie pospolite warcholstwo. Myślą, że każdy jest głupi, nie umie czytać, nie umie porównywać. A i jeszcze jedno, żeby było, powiedziałem wam dokładnie, ile wynoszą kwartalne, podkreślam kwartalne składki na KRUS. To teraz tak, żeby było jeszcze sprawiedliwości stało się zadość, powiem, ile wynoszą składki na ZUS w 2004 roku. I nie kwartalne, tylko miesięczne. Czyli składka emerytalna to jest 19,52% podstawy wymiaru 916 zł. Składka rentowa 375, składka chorobowa 115, składka wypadkowa 78, fundusz pracy 115. Wychodzi 1627, teraz już chyba nawet jest trochę więcej. I kto tu kurwa walczy o przetrwanie? Mówi się, moi drodzy, że rolnicy nie chcą dopłat, bo chcą żyć z własnej pracy. Wiecie co? Jestem jak najbardziej za i to popieram. Więc może tak, niech rolnicy zaczną płacić ZUS, a nie KRUS, płacić podatek dochodowy, mieli rynkowe kredyty 0%, teraz niech mają normalne, niech płacą akcyzę za paliwo, to jest plus 20%. No i osiągali wiek emerytalny w tym samym momencie, co reszta społeczeństwa na przykład. I tak z czystego szacunku dla rolników, no pozwólmy im płacić pełen ZUS, blisko 2000 miesięcznie, akcyzę za paliwo, podatek dochodowy, odebrać dopłaty z całej Unii, zlikwidować interwencyjne skupy, zlikwidować cła ochronne. No jak im tak źle, że Polacy im dokładają, niechaj sobie radzą z Putinem na ustach. Skoro im tak tęskno do tego Putina. Jestem za tym, żeby przestać poniżać polskich patriotycznych rolników tymi dopłatami z Unii Europejskiej. Należy im pozwolić działać jak każdemu na wolnym rynku. Tak powiedziałem, niech płacą ZUS-y, wszystkie ubezpieczenia, kupują środki produkcji bez tych poniżających państwowych dopłat. Są ambitni, poradzą sobie, nie muszą mieć tych unijnych dopłat czy innego tego zachodniego zgniłego ścierwa. Już mi się nawet nie chce gadać o tych, że się przyłączyli myśliwi do rolników, a myśliwi protestują, bo co? Bo pijani latają po lasach, strzelają do wszystkiego, co się da i dalej im mało. Może nie wiem, może im zorganizować dary z dziewic. Nie wiem, co oni oczekują. I moi drodzy, tak na koniec tych rolniczych dywagacji powiem tak. Popatrzcie, kogo wspieracie. Inne kraje niezbyt się piórają. Rolnicy są bardzo roszczeniowi i to nie jest żadną tajemnicą. Czy widział ktoś z was kiedyś zadowolonego rolnika? Bo ja nie. Narzekają, że nie mają na paliwo, nie mają na to, na tamto. Zobaczcie, ile tysięcy traktorów, ile to jest tysięcy paliwa. No ale co tu mówić? Nie chcę też przesadzać, nie chcę też jechać, bo jak powiedziałem, większość rolników powiedzmy pracuje uczciwie, zarabia, przynosi dochód. Reszta liczy tylko na dotacje. No i oczywiście narzeka, że ciągle mało, ciągle źle, zła Unia, dobry Putin.
ale z Unii kasę pełnymi garściami będzie ciągnął. Nie wiem, piszcie, kochani, co wy o tym myślicie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Powiedziałem, nie jadę po wszystkich rolnikach, tutaj właśnie te kontrowersje tego protestu chciałem wam przedstawić, jak ja to osobiście widzę. Być może wielu się to nie spodoba, wielu się nie zgodzi ze mną, ale wiecie, że ja mówię to, co ja odczuwam, jak ja to widzę. I tak na koniec, to może tak, moi drodzy, umówmy się za kilka miesięcy na palenie opon i miejskich odpadów na polach uprawnych, a potem wielotygodniową blokadę dróg prowadzących do skupów. Czemu nie? No, podobno w Polsce wszyscy są równi, więc nie widzę problemu. Jak będą jakieś protesty, zacznijmy blokować rolników. Dobra, starczy, bo rozgadałem się, ale chciałem się tymi moimi przemyśleniami podzielić z wami i jak zawsze liczę na to, że wy powiecie, co wy o tym myślicie. Ja wam już dziękuję. W niedzielę postaram się wrzucić właśnie podsumowanie tygodnia, a dzisiaj wielkie dzięki. No i oczywiście zapraszam na mój drugi kanał, jak co w niedzielę. Także to dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Cześć. Czy dwutlenek węgla jest szkodliwy? Nie, drodzy Państwo, dwutlenek węgla zawsze był w powietrzu i będzie. Mało tego, on jest niezbędny do życia ludzkiego i życia roślin. Przecież gdyby nie dwutlenek węgla, to tlen nie mógłby dochodzić do naszej każdej komórki, bo właśnie tym czynnikiem niosącym tlen jest hemoglobina i dwutlenek węgla. Jeżeli będzie zeroemisyjność, nie będzie dwutlenku węgla, nie będzie tego dwutlenku węgla w powietrzu, to nie tylko my po prostu zagłodzimy przyrodę, bo z czego będzie się rozwijać, jeżeli to jest właśnie podstawowy składnik jej budulca,